Lekcja pod tytułem Dodawanie ułamków dziesiętnych. A tak dokładniej to dodawanie liczb z ułamkami dziesiętnymi. Dodam, że dodawanie pisemne. Popatrzmy na pierwszy przykład. Musimy dodać 12 i 24 setne i 23 i 15 setnych. Jak dodajemy pisemnie takie dwie liczby? Prawie identycznie jak zwykłe dodawanie pisemne liczb bez ułamków dziesiętnych. Pamiętasz, że tam bardzo ważną rzeczą był prawidłowy zapis, wykorzystujący kratki w zeszycie. Tutaj też trzeba pamiętać o prawidłowym zapisie, który ma wyglądać następująco. Popatrzmy. Pierwsza z liczb. Zapisuję ją sobie po kolei w kratkach. Tu wstawię przecinek na granicy między kratkami. Wpisałem pierwszą liczbę. A teraz drugą liczbę wpisuję w ten sposób, aby przecinek tej drugiej liczby był idealnie pod przecinkiem tej pierwszej. Czyli popatrz, muszę trafić w ten sposób. Jeżeli tak trafię, że ładnie przecinek jest pod przecinkiem, reszta już jest prościusieńka. Dopisujemy znak dodawania, rysujemy kreseczkę i jak dodajemy? Dodajemy tak, jakbyśmy dodawali po prostu zwykłe liczby. Tylko w pewnym miejscu, od razu nawet można, przepisujemy przecinek. Przepisaliśmy przecinek i teraz już po prostu zwykłe dodawanie. Tu już nie ma żadnej tajemnicy. Oczywiście od prawej, kolumienka po kolumience. No to dodajemy. Najpierw cyfry w pierwszej kolumience od prawej. 4 dodać 5, 9. I wpisujemy oczywiście wynik w tej samej kolumnie. 2 dodać 1, 3. 2 dodać 3, 5. 1 dodać 2, 3. I gotowe. Po drodze, albo na początku, albo po drodze trzeba tylko przepisać w tym samym miejscu przecinek. I wynik gotów. O tym, żeby te przecinki były pod sobą, to jest najważniejsza rzecz. O tym trzeba koniecznie pamiętać. Zrobimy sobie jeszcze kilka przykładów, żeby to sobie utrwalić, a i zwrócę Ci uwagę na kilka rzeczy, które Ci się przydadzą. Popatrz, następny przykład. 7 i 25 setnych dodać 123 i 22 setne. Zapisuję pierwszą liczbę, 7 i 25 setnych. I teraz drugą. Jak muszę zapisać? W ten sposób, żeby przecinki były jeden pod drugim. I 22 setne. Znak dodawania, kreseczka i dodajemy. Chcę zwrócić Ci uwagę, że niektórym będzie wygodniej, jak widzisz tutaj jest pusto, prawda? I się to tak może wydawać trochę nienaturalne, więc niektórzy wolą to zapisać. Ja pozwolę to sobie zrobić, więc wytrę to. Chociaż ten zapis jest całkowicie poprawny. Moglibyśmy już tutaj wykonywać dodawanie, ale niektórzy wolą i stosują tę zasadę, że ta liczba, która jest większa, a większa jest 123 i 22 setne niż 7 i 25 setnych, tą większą liczbę piszą najpierw. Bo jak to napiszemy właśnie w tej kolejności, ładnie przecinek pod przecinkiem, no to wtedy to im się wydaje bardziej naturalne, że tutaj są te puste miejsca u dołu. Bo jak przed chwilą widziałeś, bądź widziałaś, jak napisałem, to puste miejsca były u góry i dla niektórych to jest takie niezbyt naturalne, czują się nieswojo. Więc możesz zastosować i tą metodę, jaką ja tutaj zrobiłem. Napisz najpierw większą liczbę, a pod nią mniejszą. Chociaż tak jak zaznaczyłem, tak naprawdę ta kolejność nie ma znaczenia. No i jak już napisaliśmy, pamiętając, żeby przecinki były jeden pod drugim, od prawej strony dodajemy 2 dodać 5, 7, 2 dodać 2, 4. Teraz przepisujemy przecinek, 3 dodać 7, 10. 1 dodać 2, 3. 1 dodać nic, 1. I koniec. Jak widzisz, to zapisywanie w pamięci tutaj tak samo działa. Zasada dodawania cyfr po kolei jest identyczna jak w zwykłym dodawaniu. Tylko pamiętamy o tym, żeby zapisać przecinek pod przecinkiem i żeby ten przecinek odpadł. I ładnie kolejne cyfry w kolejnych kolumienkach. O tym też pamiętamy. Następny przykład, popatrzmy. Która tu z liczb większa? No, 3 i 15 setnych jest większe od 17 setnych. No to najpierw napiszę 3 i 15 setnych. Teraz 0,17 setnych. Kreska ułamkowa.
A tu obok napiszę w kolejności tej odwrotnej. Najpierw napiszę 17 setnych, a tu 3,15 setnych, żeby Cię przekonać, że rzeczywiście tak naprawdę ta kolejność nie ma żadnego znaczenia. Wynik oczywiście będzie ten sam. Tylko jak mówiłem, niektórzy wolą tak, tą większą mieć u góry. Dodajmy najpierw te dwie liczby zapisane w tej kolejności. 5 dodać 7, 12. 1, 2. 1 dodać 1 dodać 1, 3. Przepisujemy przecinek, 3 dodać 0, 3. A dodajmy teraz tą drugą kolejność. 7 dodać 5, 12. 1, 2. 1 dodać 1 dodać 1 to jest 3. 0 dodać 3, 3. No i oczywiście przepisujemy przecinek. Jak widzisz, jasną rzeczą jest za każdym razem ten sam wynik. Tylko, tak jak podkreślam, niektórzy wolą mieć większą liczbę u góry. Jak Ty to będziesz robić, to już jest Twoja decyzja. No a teraz następny przykład. 4 dodać 2,15 setnych. Jak to zapisać? Zobacz. Zapiszę sobie 4 i pamiętasz z poprzedniej lekcji, że każdą liczbę, która nie ma części dziesiętnej, można przedłużyć o część dziesiętną, czyli można dopisać przecinek i tyle zer, ile nam się chce. W tym wypadku potrzebuję mieć 2 zera, bo tu są dwie cyfry po przecinku. No to jest przecinek i te 2 zera. Druga liczba i już jest wygodne dodawanie. W dodawaniu bardzo właśnie się przydaje to dopisywanie zer, bo uczeń się wtedy czuje komfortowo, bo ma tyle samo cyfr, co z tego, że zer, ale tyle samo cyfr w obu liczbach. Więc to dorzucanie zer możesz stosować na początku, będziesz się komfortowo czuł. Zawsze wolno dopisać przecinek i tyle zer, ile nam się podoba. No i teraz dodajemy 0 dodać 5, 5, 0 dodać 1, 1, przecinek, bęc, opadł z góry, 4 dodać 2, 6. I wynik gotów. Zróbmy sobie jeszcze dwa przypadki. Proszę bardzo, pierwsza liczba 12,3, druga liczba 10,348 tysięcznych. Tu mi brakuje, no to dopisuję 0, zgodnie z tym, co przed chwilą mówiłem. To zawsze wolno i już mam dzięki temu tą samą ilość cyfr. Stawiam kreseczkę i dodaję. 0 dodać 8, 8. 0 dodać 4, 4. 3 dodać 3, 6. Przecinek przepisujemy. 2 dodać 0, 2. 1 dodać 1, 2. Wynik gotów. I ostatni przypadek. 30 dodać 348 tysięcznych. Wpisuję 30 i pod spodem 348 tysięcznych. Zadbałem, żeby przecinki były pod sobą. No i teraz dopisuję sobie 2 zera, żeby się czuł komfortowo. Bo jak mówiłem, zawsze mi to wolno zrobić. I dodaję. 0 dodać 8, 8. 0 dodać 4, 4. 3 dodać 3, 6. Przecinek. Przepisuję. 0 dodać 0, 0. Wynik gotów. Nie jest to trudne, prawda? Pamiętać jednak należy przede wszystkim o porządnym zapisie. Cyfry w kolejnych kolumnach i tak należy ustawić, żeby przecinki wypadły jeden pod drugim. I druga rzecz, o jakiej możesz pamiętać, że zawsze na prawo od ostatniej cyfry wolno Ci dopisać tyle zer, ile chcesz. O, na przykład moglibyśmy o tak zrobić w obu liczbach. I nic by się nie zmieniło, bo tu w wyniku też by powstały zera, co nie zmienia wyniku w ogóle. Tyle o dodawaniu. Koniec lekcji.